Kiedy Pelikan łowisz? Teraz drugi odcinek z serii, gdzie prowadzimy zespół z 4. Ligi Polskiej na sam szczyt. Dzisiaj podbijamy drugą Ligę Polską. Już po awansie, jeśli tego nie widzieliście, w jaki sposób awansowaliśmy, to zapraszamy do poprzedniego odcinka. I jeśli nie wiecie też skąd mamy pieniądze na ten odcinek, bo mamy dzisiaj budżet aż 10 milionów euro. Oczywiście w FIFA, nie na żywo. A te pieniądze wzięły się stąd, że zostawiliście pod ostatnim filmem 800 lajków oraz przez ten film przybyło nam ponad 117 subów, co daje nam łącznie 10 milionów, ponieważ za każde 100 lajków jest 1 milion, a za każde 50 subów też jest kolejny milion. Więc dziękujemy wam bardzo, jeśli chcecie dalej wesprzeć tę serię i nasz kanał, to oczywiście zapraszamy do tego, żeby zalajkować ten film, zasubskrybować kanał i tyle. Ten budżet nam trochę pomoże, bo nie chcemy tutaj tkwić w tych niższych ligach. Nowa FIFA już za rogiem, więc trzeba, że tak powiem, zapierdzielać. Skład wygląda następująco. Trochę się on zmieni, ale no na chwilę obecną wygląda on w ten sposób. Czy zmieni się formacja? Nie wiemy. I dzisiejsze utrudnienie, bo dzisiaj to randomowa litera decyduje, jakie nazwisko piłkarza kupujemy, więc musi to być oczywiście nazwisko na tą literę, która się wylosuje. A jaka się wylosuje? No na to już nie mamy wpływu niestety. No to można chyba zacząć od razu robić pierwszy transfer chyba, tak mi się wydaje. No chyba tak i muszę zadać ci pytanie, czy zostajemy przy tej formacji? Ja bym jeszcze został. Zobaczymy jak tu się wszystko potoczy na samym początku tego sezonu. Jeśli będzie dobrze, to zostaniemy, jeśli nie, to ja bym wtedy zmieniał, wtedy kombinował, ale można wzmacniać póki co takie pozycje, które są pewniakami. Zanim jednak przejdziemy dalej, chcielibyśmy wspomnieć kilka słów o sponsorze naszego kanału, czyli Instant Gaming. Instant Gaming to strona, na której znajdziecie mnóstwo gier oraz kart podarunkowych w dużo korzystniejszych cenach. Strona Instant Gaming oferuje wam również możliwość zamawiania gier przedpremierowo. Na przykład Borderlands 4 na PC-ta 24% taniej, kolejna gra, którą jestem zainteresowany, czyli Mafia The Old Country. A jeśli chodzi o gry, które ja osobiście mogę wam polecić, gra Stellar Blade na PC-ta minus 27% oraz gra, którą jak najbardziej wam polecam, jest to gra Rematch, czyli gra piłkarska, której możecie się naprawdę bardzo dobrze bawić. My na pewno się w niej dobrze bawiliśmy, także wbijajcie do linku w opisie, sprawdzajcie i kupujcie gry taniej. A teraz zapraszamy do odcinka. No to co, no, Chmielowskiego chcesz wymienić na sam start? No ja Chmielowski albo środek pola gdzieś tam, wróbel do wymiany czy coś. No dobra, Chmielowski, lewy obrońca, aczkolwiek pamiętaj, że Ignat tam jeszcze będzie. No wiem, za jakieś paręset tygodni na pewno. Przenosimy się na Random Letter Generator. Uwaga! I teraz musimy znaleźć lewego obrońcę. Dobra, zmieniliśmy decyzję, uznaliśmy, że lepiej będzie kupić środkowego pomocnika na literę I. Z racji na to, że lewy obrońców jest mniej na literę I, mamy trochę ograniczony wybór, a ten śmiałek ma całkiem niezły potencjał i on jest przyszłościowy. Nie było łatwo tego znaleźć, uwierzcie. Zobacz, że będzie miał na plusie, jak go dasz na SPO. Nie, na śmiał kupimy lepszego. No ale tak tymczasowo mógłby sobie zagrać. Nie! No dobra, Boże! Nie będę liczył. ja mam własne zajęcia, nie będę liczył. A zróbmy jeszcze jeden transfer, co ty na to? No dobra, można przed tym pierwszym meczem. Jaka litera? E. No to już chyba powinno być łatwiej znaleźć. Nowy transfer na SPO na literę E. Ali Eren Ersungur. Czy on ma aurę? Zadecydujcie sami. Dla mnie taki mid aura. Lekkie L bym powiedział. Ale zależy od tego, jak będzie grał. No zobaczmy, czy się z Mostim dogada, bo to ta sama pozycja. Tutaj Chmielowski nie chce wyjść z tej drużyny, ewidentnie, bo naprawdę, no szukamy dla niego zastępstwa, nie ma nikogo godnego. Na samym starcie z Gieksą. Chociaż to, że ostatnio mówił, że GKS Bełchatów to nie jest Gieksa. Ja wiem, ale ja na każdy GKS mówię Gieksa. Nic tego nie zmieni. Więc sorry memory, nie zmienisz naszego światopoglądu, kolego. Pierwszy mecz na otwarcie ligi, panowie. Zadowalający wynik, proszę was. 2 nowe transfery. Przepraszam Pokażcie. bardzo, ja muszę coś powiedzieć. Bo przed chwilą mówiliśmy o Gieksie, a tu jest na Gieksa Arena gramy. Dobra, są potrzebne wzmocnienia, ale Ersungur strzela bramkę. Taki jedyny pozytyw, że chociaż coś tam się pokazał, no. Ale nie powiem, kto jest prawie najgorszy. Ja też nie powiem, nie chcę nawet o tym myśleć. Jest to nasz środkowy obrońca, który dobrze pokazuje się tylko na rundę wiosenną. No powiem tak, Potrzebne są zmiany. zmieńmy formację. Proszę cię, zmieńmy formację. No dobra, no to jaką proponujesz? No dobra, no to dawaj literę, od razu. Trzeci transfer, Dobra. jeden mecz, 3 transfery. Nie, robimy tak, kupujemy napastnika, kupujemy lewego pomocnika, lewego obrońcę. No dobra, to dawaj, 3 transfery szukamy, 3 litery losu. A jakie to będą pozycje, jaka litera, jaka pozycja, to zadecydujemy już sami. M. M, Okej. okej. Litera H H.
I litera C. 3 transfery zostały zrobione. Wyglądają one następująco. Literka C, czyli João Costa na bok pomocy, Brazylijczyk. Pasuje do niego ten strój zielony oczywiście. Pozyskany za 4 miliony na napastnika na literę M. Eliezer Mayenda. Oj, on ma aurę. To zdjęcie ma aurę, więc miejmy nadzieję, że wyniki od niego też będą miały aurę. No i tutaj jest Simon Hrgowicz na literę H na lewą obronę. Najmniejsza aura. Miejmy nadzieję, że coś wyniosą i zaszła również zmiana formacji. Boże, jak ten zespół od razu inaczej wygląda. Są jeszcze tutaj 3 pozycje poniżej 60 overalla, ale oni są przyszłościowi, oni się rozwiną, my w nich wierzymy. I zobaczmy, jak ten ulepszony skład poradzi sobie w następnej kolejce z Zawiszą Bydgoszcz. No póki co 5 transferów, 1 mecz zagrany. Biliśmy się z nimi ostatnio o... Mistrza. No ten skład wygląda obiecująco. No trzeba ich zlać, no. Mamy tyle nowych twarzy, takie to są overale, że to trzeba. Dlatego jeśli teraz przegramy, będę lekko zawiedziony i podetnie mi to skrzydła. No nie, no co to jest za Star Ligi? Hachua i Mikita nam strzela, no. No u nas tylko Majenda, no. Obrona może być trochę problemem. Daj im jeszcze szansę, no daj im jeszcze szansę. Do końca okienka jest jeszcze trochę dni. LKS coś to chce od nas. Chmielowskiego. Nigdy w życiu. O, Zawisza chce bramkarza od nas. A daj im. No to elo, Czaplicki. Nie ma miejsca na Czaple w Pelikanie. Sirius go chce kupić. Ale nie mamy drugiego lewego obrońcy. To spierdalać. Mieczysław jest nie na sprzedaż. Dokładnie. To jest rezerwowy i my go nie oddamy. Za żadne skarby świata. O, Adamczewskiego chcą kupić. No w sumie trochę tych pomocników mamy. On się teraz nie łapie, dobra, idzie. Chrobry Głogów będzie grał z Dawidem Hancem. O, Dawida Hancem mogliśmy na atak kupić. Na C, bez... Jak na C? Na H. Resowia rzeczy po prostu. Sorry, no to Resowia z Pelikanem. Sprawdźmy w takim razie. Dobrze, Canelopoulos i Majenda. No, to jest już w końcu dobry wynik, ale pamiętajmy, że oni są na 14 miejscu, więc im też najlepszy start nie przyszedł. Co najgorsze na boisku? Ignat. Ale bardzo dobrze Majenda wchodzi w zespół. 2 mecze, 2 bramki, to mi się podoba. Musimy obserwować, jak ta obrona gra, bo musimy jeszcze jakiś transfer tutaj zaaplikować. Ale stary dziad. Nara Bartek. Mówiliście nam też, że to nie są prawdziwi piłkarze, tacy nie grają w Pelikanie, więc też nie mamy do nich takiego sentymentu. Oni nie istnieją, to jest AI, Żeby H się wylosowało znowu. No nie no, zresztą już było, no to nie powtarzajmy, tak? No może na innych zasadach go tu weźmiemy jeszcze. Bring Sławę Mentę tu Pelikan łowić, no. To jest chyba ostatni moment, żeby sprawdzić, czy potrzebne nam sobie jeszcze bardzo kolejne transfery. Wojciechowski się rozwinął, już nie ma 59 overalla, ma teraz 6 z przodu, jest 60. Ja wiem, że Gaines do nas przyszedł jako transfer, ale no on tutaj troszkę zaniża tą ocenę. Oj, remis, no. Majenda znowu Ale z bramką. Majenda... To jest póki co genialny transfer, ale no tutaj coś... No pak, nie ta idzie tak, jak obrona powinno. zagrała, no ta obrona zagrała do dupy, no. No to chyba trzeba tu jeszcze to wzmocnić. Za ostatnie pieniądze, jakie mamy. Prawy obrońca Junior Chamadeu. Jeden z wyższych overalli, o ile nie najwyższy overall w drużynie obecnie. No u nas chyba tak. No i to jest na pewno ostatni transfer, chyba że kogoś sprzedamy, bo już naprawdę nie ma żadnej kasy. Nie mamy nawet 20 000, ale no teraz ten skład wygląda... No jak tym nie wyjdziemy już z ligi, to ja już nie wiem. Trzeba nadrobić to. Jezu, ten Toporkiewicz, co on taki zlany tam był? W pierdol spuścił, widziałeś to? Patrz, na ataku. Boże, jaką przekopę dostał. Topór, kurwa. Toporkiewicz, jeśli czujesz się źle, zadzwoń na numer pomocy, pamiętaj o tym. Mrugnij 2 razy na tym meczu. Wisła Puławy, no oni są na drugim miejscu, my jesteśmy troszeczkę... Oj, ciężki rywal. Zobaczmy, gramy u siebie, potrzebujemy przełamania. Pelikan, do boju, panowie. No nie... Komuch nam strzela i przegrywamy, no co tu się dzieje, no. Przejdźmy dalej. Cóż za ciężki start. Ale nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Świt Szczecin, panowie, proszę was. Odkujmy się w końcu, trzeba wejść na dobre tory. Może oni potrzebują troszeczkę czasu na zgranie po prostu. Jest. Dobrze, Elsungur panowie. i Hrgowicz. Hrgowicz. Nowe nabytki już strzelają, jest dobrze. No w sumie ciężko, żeby nie strzelały, skoro drużyna jest praktycznie cała wymieniona obecnie. Dobra, już nie jesteśmy na 17 miejscu, jesteśmy teraz na 8. Trochę lepiej to wygląda. Tommy Lodgson teraz przed nami, u siebie. No też trzeba. Dobrze, Ersungur co ten Ersungur Majenda. chodzi? Człowieku, co on chodzi na tej lewej pompie? Jaki to jest piłkarz teraz? Wojciechowski jest kapitanem w ogóle, no nie wiem, to chyba trzeba będzie ogarnąć, bo ma się... No dobrze, bo to jest, wiesz, on jest homegrown, on tutaj wyrósł. No ale on ma 17 lat, człowieku. No i dobra, i co z tego? Najmłodszy Wojciechowski w Pelikanie Łowić, pamiętajcie. Znacie drugiego takiego? Ja nie znam. O, a teraz Puchar Polski z Lechem, łobo. Gra pierwszy skład, bo może coś się uda tutaj ugrać. Ale co my mamy za fartę, że wiesz,
jedna 300, druga i my z Lechem gramy, no. To będzie też sprawdzian dla naszych piłkarzy, bo to jest jednak nie byle jaki przeciwnik. Czy mamy ambicje tutaj duże? A były. Okej, 2-1 Amadeusz na strzelił wyjeździe z bramkę. Lechem. Z takiej porażki nie ma co być zły, tak? To jest Lech Poznań, pamiętajmy o tym. Mecz z liderem, Olimpia Grudziądz, ona tutaj króluje w tej lidze, ale my mamy aspiracje, żeby do nich dołączyć, żeby ich przegonić też, ale póki co 7 miejsce nie jest dobrze, więc panowie, no i bardzo dobrze. Costa Joao pierwsza Costa. bramka. I Wojciechowski. No i człowieku, i ty mówisz, że on ma nie być kapitanem, jak on tak gra. 8-3, bramka w takim meczu jeszcze. Pamiętaj, zawsze trzeba wjeżdżać im na psychę, żeby oni się bali i oni wtedy zaczynają grać. To zawsze tak działa. To działa na każdego, tylko nie na Ignata. Ale śmiesznie stoi. Wojciechowski, no co za piłkarz. Czy zobaczymy tych piłkarzy? Ale się powoli przeczytuje. Oj, idzie. Więc zobaczmy, czy z nimi się uda. Walczymy dalej, żeby dołączyć do elitarnej czołówki. No, nie chcemy remisować to na pewno, ale Ersungur znowu z bramką. Ej, no on dobrze daje, ale Mosti się zaciął. Mosti nic właśnie nie daje teraz. Bo nowa pozycja, on nie wie co się dzieje. Ty, no zobacz drużynę z tygodnia tam. Sam KKS Kalisz. Ale musieli zagrać meczycho, Boże święty. To pierwszy będzie miał 70 overalla. No jest paru kandydatów. Krygowicz, Majenda, Chamadeu, ktoś z nich i Costa jeszcze. A tymczasem mecz z liderem. Polonia Bytom. KS Bytom, ja się pytam. Obecnie jest na szczycie tabeli. Ale czy my z nimi wygramy? No obecnie na dobrej drodze do przejścia na szczyt, bo Wojciechowski znowu z bramką. Ale on teraz gasi hejterów. Boże święty, ile on strzela. Ersungur znowu i Costa jeszcze raz. A Mosti z kolei z żółtą kartką. To też ważne jest. KKS Kalisz, ci, którzy mieli wielki mecz parę kolejek temu, gdzie widzieliśmy, że większość drużyny tygodnia to był KKS Kalisz. No zobaczmy, czy są rzeczywiście tacy mocni. Miejmy nadzieję, że teraz będzie na odwrót i to my zdominujemy tą drużynę tygodnia. No, zdominować myślę, że możemy nie zdominować, Ignat z bramką. ale Ignat z bramką. Piekło musiało zamarznąć, jeśli tym bardziej Ignat jest man of the match. Mosti 7-0, Mosti powoli wraca. Miejmy nadzieję, że użyjemy bramkę w jego wykonaniu wkrótce. Zobaczmy tabelę. Po 11 kolejkach mamy 6 punktów straty do Olimpii Grudziądz. Ten mistrz się Nie zmienia jest tak źle. jak w kalejdoskopie. Widać, że ta liga jest tutaj zacięta. Przed chwilą Polonia Bytom była liderem, już ma 8 punktów straty? O co tu chodzi? Coś tu się zaczęło sypać po meczu z nami. Wszystko przejebali od tego momentu. I Gieksa w strefie spadkowej. Nie lubimy Gieksy, dlatego że jest naszym rywalem w tej grze. No, ale oczywiście wygrana z nami była. Klasyk, to jest klasyk po prostu. Rodzicka się pruje, Dobra, chłopie, teraz Majenda jest tej gwiazdą. Ty weź. a tobie nie odpowiadam. Ratio mu zrobiłem w tym momencie. Dogramy z ostatnim klubem w tabeli. Oj, no to ja wiem, jak to się skończy. Gotujemy. No, to już gra za nas nagotuje tutaj. 18 miejsce, Olimpia Elbląg. No cóż tu się może złego wydarzyć? Okej. Majenda okej, wrócił. no to może Majenda jest za mocny na te wszystkie klątwy po prostu. On jest, że tak powiem, Majend statyczny. Ty jesteś Mikrut. Noż kurwa nie jestem. O, Chmielowski, oferta z Korony Kielce. Po co im Chmielowski? Ten Chmielowski jest rozchwytywany, Boże, jak to jest gorący kąsek na rynku transferowym. Jezus Maria. a my go zmieniliśmy. Aura. Znicz Pruszków. Ten A skład... mam pierwszego, który osiągnął 70 overalla, widzę już. Costa, Jest to wow, Costa. Brawo. Brawo do niego. Wszyscy idą do góry, ale nie idzie do góry Mosti. I to mnie martwi. Czy on będzie następny do zmiany? Najkrótsza legenda w historii. Majenda. O, ale mamy tutaj wygraną. To jest ważne. I znowu Joao Costa. No co za piłkarz. I Majenda. No oni muszą zaorać tą ligę. Mosti 6-1. Trzeba zadać sobie pytanie, czy Mosti to One Season Wonder? On był chyba kupowany wtedy w zimę, więc nie wiemy chyba jak sobie radzi w rundzie jesiennej, tak? Panie Boże, daj, żeby nam się S wylosowało i kupujemy Shreka. Ja wiem, Shrek to jest tak mocne nazwisko. Ośle! Ale to mamy Chamadeu. Ty, mamy tam siód- Bagagaga. Dobrze się czujesz? A i siódme sprzedajemy. No dobra, a tymczasem Chojniczanka na 6. pozycji, my na 3. cały czas, jeszcze nie idziemy, nie pniemy się tak mocno do góry, ciężko dogonić tego lidera, ale wierzę, że damy radę. To już gorszy mecz, no w końcu musiał przyjść taki. Ale przegrany, Costa 2 tak? bramki. Ale Costa znowu strzela, no. A my w ogóle nic nie zmieniałem w tej drużynie, tak w sumie. Po porażce może trzeba coś spróbować. Trzeba zdjąć Mostiego. No dobra, nie grają tak, no zobaczmy. Pelikan rekord. Czy pobijemy rekord strzelonych bramek w tym meczu? Oby nie straconych, to na pewno. Uuu, co za No, mecz! no. Jorpenda, Majenda, ej, no się rymują chłopaki. Coś mi się tu Costa nasuwa. oczywiście z bramką. Nasuwają mi się tutaj pewne wnioski.
Oj, no, póki co to jeden mecz, ale Mosti- też ale Mosti wnioski mi się wszedł. nasywają. I zagrał chujowo. Za duże zasługi ma, żeby go teraz obrażać tak szybko. No zobaczmy, jak z Kotwicą Kołobrzeg. Czy Kotwica jest właśnie na ławce rezerwowych teraz? No, No. Kosta karnego nie strzeli. no nie, o Jezu, w takim momencie on zawsze strzela. Mosti znowu wszedł, znowu taka sama ocena. Ale on wchodzi na SP zwykłe. A może on sugeruje, że on tam chce zagrać? Może trzeba ich po prostu zamienić z Jorpendą, może wtedy to będzie hulać bardziej. On nam próbuje coś powiedzieć, no dobra. Nic się nie Nie bój. interesuje mnie, że masz ten minus. Nic się nie bój, byczku, ja ci załatwię, żebyś tam śmigał. No to trochę sobie poczekamy. No, 118 tygodni minie jak z bicza strzelił. Temu jeszcze zostało 170 tygodni na lewą obronę. Ja Obstawiajcie, czy szybciej Ignat odejdzie z tego klubu, czy wbije na tą lewą obronę, bo ja myślę, że jednak odejdzie z klubu szybciej. Mi się wydaje, że doczeka tej lewej obrony, ale W nigdy innym klubie chyba. nigdy tam nie zagra. A tymczasem zbliżamy się powoli do świąt. Tu też śpiewamy kolendy, pamiętajcie. No i pod Beskidzie Bielsko-Biała. Z Mostiem Most, na pokaż. SP. Czy faktycznie on tam się sprawdzi? Sugerował, że on tam chce zagrać. Kosta drugi No karny. nie, Kosta, no co ty robisz? Co się z tobą dzieje? Dlaczego on się zaciął? Drugi remis z rzędu, to nie jest dobrze, ale Ersungu strzela bramkę. To jest chociaż dobry znak, bo on się nie zacina. On leci dalej po swoje. Spadliśmy na 3. miejsce. Ajajaj, a już było drugie, przez jedną kolejkę było drugie. Kurwa, już było dobrze. Zobaczmy, w jakich nastrojach odejdziemy na świąteczną przerwę. Dobrze, Ersungu... Mosty! O, okej. Rozumiem przekaz, Mosty. Wiem, co chcesz mi powiedzieć w tym momencie. Będziesz tu występował po prostu. Chyba, że zaczniesz znowu grać do dupy, no to pamiętaj, no nie ma tutaj świętych krów, tak? To jest Pelikan Łowicz, no każdy zna to swoje miejsce w szeregu. Nie ma żadnego piłkarza ponad Pelikana Łowicz. O kurwa, wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. No nie, no już po Dobra. Jak to mówią, święta i po świętach. Nawet nie zdążyliśmy się zebrać, żeby śpiewać kolędy, już minęły. No cóż, no. Niech on ma mordę, patrzcie. To znowu pokazuje. O Jezus Maria. O kurwa, my gramy na S3. No dobra, no to trzeba tutaj się zaprezentować. O, Team of the Year, wszyscy kurwa z City. Mocna drużyna roku. Chyba Manchester City coś tam powygrywał. Ale Davis jaki musiał mieć rok, że wygryzł z kogoś City mimo wszystko, no. Nie wiem, czy to jest siaką pomoże. Ale się dobrze zaprezentowaliśmy. Mecz przyjaźni na remis. O to chyba chodzi, nie? Podam ci rękę, ale chuj ci w dupę, stary. Strasznie mnie to wkurwiło, że wygrałeś. Mieć Legnica wygrała. Mieć Legnica z Simy Cyca, no. Robię screenshota na początku. Ej, ale już jesteśmy mega blisko tej Olimpii. Mamy 3 punkty straty, mecz w zapasie względem Polonii, więc można ich też ścignąć po tym meczu. 3 punkty to jest nic, pamiętajcie, mieliśmy do Zawiszy ostatnio 8 punktów. I odrobiliśmy. A jeśli ktoś jeszcze nie widział tego filmu, to zapraszamy oczywiście do sprawdzenia tutaj albo tutaj. Gdzieś wam się tu wyświetli karta. O, że mi jebnął w mikrofon. Dobrze, rozpoczynamy rundę wiosenną meczem z KKS Kaisz. Czy to się uda? Oby się udało. Dobrze, ale wyszarpane w ostatnich minutach praktycznie to zwycięstwo. Kanelopoulos 1-0. Chyba, ej, ale jakie dobre oceny jak na taki wynik, ty. Pierwszy udany Hate Watch, Siuda 5-7. O Boże, Ignat w drużynie tygodnia. Po raz kolejny piekło zamarzło. Pod Beskidzie Bielsko-Biała. Na stadionie miejskim w Bielsku Białej zobaczmy, co się dzisiaj wydarzy. Remis się No wydarzy. wydarzy się remis. Ale ten Mosti znowu posysta, więc chyba trzeba go znowu posadzić na ławę. Nie podoba się mnie to dla mnie. Dajmy mu na szansę. To aż nie ma co zmieniać w tym zespole, bo to jest taka żelazna 11, ale teraz spotkanie na szczycie. Olimpia Grudziądz pierwsza, a my na drugim miejscu, więc walczymy, żeby ich doścignąć. No remis, no. Ale znowu wyszarpany w ostatnich minutach. No No. Coś tu się złego dzieje, ale Wojciechowski z bramką. Kanelopoulos w gazie, a nie jest Żyd. Jakie są plotki na jego temat? Co tydzień inny skład. To jest kłamstwo akurat, ale on o tym nie No musi... to jest akurat duże kłamstwo. On o tym nie musi wiedzieć. Ale Stomil Olsztyn też nie musi o tym wiedzieć. Oby nie wiedzieli też jak się wygrywa, bo fajnie by było ich tutaj pokonać. No nie, no co to jest? Babu Nadze, strzelam. Nie, Babu Nadze. Panowie, pobudka. Mosti Podkładka wszedł musi być. i się zesrał w gacie. Mosti. Gdzie jest mój piękny włoski książę? Kto mnie zaprowadzi do obiecanego raju? No, Kto? Ignat. Znowu Ignat? Ignat. Ja mu chujowi nie ufam. A on mnie zaprowadzi, a po drodze mi wyciągnie portfel z kieszeni. Polonia beta. Ostatnia szansa dla tego składu. Tu będzie trzeba coś zmienić, jeśli znowu będzie remis albo porażka. Jest. O, jest 1-0, ale no nie Majenda. przekonują te wyniki jakoś bardzo, ale Majenda.
i Jorpenda. Jorpenda i Majenda, ten duet musi grać obok siebie. Szukamy piłkarza z końcówką Enda. Menda może jakaś. Chociaż jest taka na środku obrony. Chciałbym zaznaczyć, jesteśmy obecnie liderem. O, Olimpia 2 punkty straty do nas ma. Coś tu się wydarzyło. Dobrze się dzieje, ale tam Polonia i Kotwica i jeszcze Zawisza, wszyscy po 40 punktów. Ej, jest strasznie ciasno tu. Jeszcze Wisła Puławy. Jedna przegrana i remis i może spać na 6. miejsce tak naprawdę. Z lidera, więc tutaj trzeba odskoczyć, panowie. Aczkolwiek w tych niższych ligach... Niższych co? Pogoń Grodzic Mazowiecki. Swoją drogą. Jest Dobrze! Mosty z bramką. Mosty! Z klaczem w 86. I Super Jorpenda sub, znowu. super sub. No jeśli na starcie tego odcinka ktoś by mi powiedział, że Mosti będzie zmiennikiem, nie uwierzyłbym mu. Odesłałbym go do wariatkowa. A teraz Jorpenda nagle nie może na SPO? Na SPO nie można nagle, po tym meczu już nie można. Mnie to nie interesuje. Z Chojniczanką ma zagrać i ma się pokazać tak dobrze jak zawsze. No i dobrze, Chamadeo i Majenda. Jorpenda nagle 5-9 jak się ten wykrzyknik pojawił. To po chuj się ten wykrzyknik pojawiał. Może Diarra nie chce zagrać jeden mecz. No właśnie miałem to sugerować. Dawaj łysy, robisz to. I gain. Ja zainwestowałem w twoje akcje, proszę cię, odpłać mi się, bo Majenda jest mocny, ale naprawdę, no możesz być godnym zmiennikiem. No zobaczmy, Diarra, wierzę w ciebie, proszę. Może Mosti za twoimi plecami może ci da tą asystkę. O, No nie. Ignat? Nie gadaj. I Mosti. I Mosti z bramką, co się dzieje? Co się dzieje? Ignat 9-1, Boże święty. Ignat ma w tym sezonie chyba więcej bramek niż Mosti. To mi się wydaje, że tak. Dobra, nie przeginajmy, bo mimo wszystko, że tak dobrze grają, no to chcemy, mimo wszystko, kurwa, czemu w kółko mówię mimo wszystko? Wygrać tą ligę, no. Chcemy wygrać ligę, dokładnie. A teraz Polonia Warszawa, która jest na 7. pozycji, a jeszcze 2 kolejki temu była na 3. Oby tylko lider się już nie rotował. Bo my nim jesteśmy, ale po tym meczu chyba nadal będziemy, aczkolwiek ten mecz gorszy w naszym wykonaniu, bo u siebie remis 1-1, tam- ale Majenda strzela. Bo tam Kluska wszedł, więc zjebał wszystko. Olimpia była na 1. miejscu parę kolejek temu, teraz już są na 7. Kotwicy Kołobrzeg w ogóle chyba w tej debacie nie było, nagle jest na 2. O, A tu jak jest na Gieksa dole? dalej w strefie spadkowej, okej. Pierwsze 2 miejsca awansują, to pamiętajmy. 3. ma baraże. Fajnie byłoby nie uczestniczyć w tych barażach, a najlepiej byłoby wygrać tą ligę, tak? Myślę, że nam się uda, tylko trzeba w to wierzyć, trzeba wierzyć w ten projekt, póki co mecz z Resowym. Ale czy coś zmieniamy w składzie? Chyba nie. Nie, ja zamieniłem ich pozycjami, to wystarczy. Dobrze, Mosti Mosti! znowu i O, Majenda. się odpala. Mosti usłyszał, że Ignat ma więcej bramek od niego w tym sezonie i się odpala. Usłyszał, że jest umyty, no i powiedział, że dobra, time to shine. Dajmy zagrać komuś rezerwowemu, no. Nie bądźmy tryhardami. Ruziska niech zagra. On cały sezon nie grał. Chmielowski, wielka gwiazda rozchwytywana przez cały świat. Kosta niech zagra. Dobra, ci niech już zostaną. Może na świt starszy, oni są nisko. 16 drużyna w tabeli. No człowieku, i to ponadto starczyło. Ruzicka Szybka. Co jest? Ale on tutaj daje angaż do pierwszej drużyny. On pokazuje, że on jeszcze nie jest umyty, nie? Postawiliśmy tutaj wyraźnie na Majendę, ale Ruzicka też się tutaj pokazuje z mocnej strony. Może on chce, żebyśmy dali okazję zagrać 2 napastnikom w jednym meczu. Wisła Puławy. Ruzicka dostaje szansę jeszcze po tamtym meczu, jak się pokazał. Jeśli teraz się tak pokaże, no to już naprawdę będzie duży znak, żeby on grał. To będziemy wtedy szukali formacji na 2 napastników najwyżej. No, porażka tutaj, więc średnio. Mosti. Ruzicka się już tak nie pokazał. Mosti się za to pokazał. Mosti się już odpala na tą rundę. No, druga część sezonu w jego wykonaniu zdecydowanie dużo lepsza. No, ale Ruzicka niestety, jeden mecz tamten był kapitalny, ale z Wisłą Puławy już nie było tak kolorowo. Ale może po prostu o to chodzi, że on lubi grać z oszołomami w drużynie. Jak ma ktoś, kto ogarnia, załatwi selotę ze składu. No takim występem to nie będziemy tolerować takiego ścierwa. Mecz na szczycie. Druga pozycja z pierwszą pozycją. Nie zgadniecie, kto jest na jakiej. Zanim przesymulowaliśmy do tego dnia, kiedy jest ten mecz, to była jeszcze na 5. Sławek! Ty mnie nie wkurwie. Sławek Mente. A u nas Kosta i Majenda, no ale ja wiem, czego brakuje Majendzie. Brakuje, żeby Jorpenda był za jego plecami. Most ich rozdzielił. Most ich dzieli teraz. Czy uda się wygrać pierwsze derby w No historii tej serii? Jorpenda Bo znowu naprawdę- to może grać. Jeszcze z nimi nie wygraliśmy. No to jest nasz z nimi 6. mecz, jak dobrze liczę. W najlepszym przypadku mieliśmy was. remis, a teraz będzie... Yes! Ersungor i Majenda! I Kosta, nasze nowe nabytki, ich nam było potrzeba. Po 6 meczach w końcu wygrana z tą zasraną Gieksą Bełchatą. Dziękuję. Czy może być lepszy mecz? A co on ma za minę taką zawadiacką? Bez Co? kitu.
Ej, wszyscy mają takie miny u nas, takie zawadiackie, takie zalotne. 2 kolejki do końca zostały. Nie powiemy, na którym jesteśmy miejscu. Będzie to tajemnica. Jeśli macie uszy umyte, to słyszeliście już parę minut temu, na jakiej jesteśmy pozycji. Obyśmy nie byli umyci tak jak wasze uszy. No dobra. O, w pierdol Jezus. dostaliśmy. Kotwica, Kołobrzeg na naszym Jorpenta, terenie nas tak co zlała. zagrał? Joru, co ty robisz? Co ty robisz, chłopie? Obudź się. Łowiczanie w strachu. A może pelikany? Jak chcecie, żeby was nazywać, widzowie? Pelikany czy łowiczanie? Nie, ale ja mam do ciebie pytanie. Kiedy pelikany? Za 2 tygodnie. A póki co ostatni mecz tego sezonu, ostatni mecz tego odcinka, bo jest to mecz z rekordem Bielsko-Biała. Panowie, ostatni mecz z klasą. Musicie to wygrać, pokażcie się z jak najlepszej strony. Czy uda nam się zapewnić mistrzostwo? Chyba Tak tak. jest, piękna wygrana. Costa i Majenda, czyli 2 MVP tego sezonu, ja bym tak powiedział. Piękny mecz, Jorpenda się odkuł 8-1 już po tym meczu, więc jakaś asystka na pewno wpadła. Pięknie, panu. Wiemy, że jesteśmy mistrzami, drugi raz taka scenka, pięknie się ogląda. Oczywiście wy ją pewnie widzicie w jakichś 3 FPS-ach, pokaz slajdów z Movie Makera, ale dziękuję za ten sezon. Sean Dyche jeździ Ej, to autokarem. nie jest żaden Sean, to nie jest żaden Sean, człowiek, uspokój się, człowiek. Dominacja. 7 punktów przewagi. Ale znowu Tutaj obyło się. Znowu z Zawiszą. Znów się to rozstrzygnęło z Zawiszą. My z Zawiszą idziemy na sam szczyt. Łeb w łeb. My jesteśmy jakieś braciaki z nimi. A Gieksa? Kurwa została. Oni zostają w tej lidze, a my idziemy do góry. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Zobaczmy inne rozgrywki. Wisła Płock. Wisła Płock. Okej. Conference League. Anderlecht. Anderlecht. Macie spoiler na następny sezon? Europa League. Royal Antwerp. Jezu, belgijskie zespoły jak koszą. A Champions League no to już To co, to jak klub Brusz? To już widziałem Real Madryt z Napoli. Statystyki zawodników, no brakło tutaj troszeczkę Aj, Mikita. Majendzie. Ścignął. No w top 10, o jeszcze Kosty się załapał. Asystki? Ersengur. No, to jest Ersengur. piłkarz. On też dobry sezon miał. Majenda, 17-4, bardzo dobre statystyki jak na napastnika bym powiedział. Do tego 6 czystych kąt, to też nieodzowna statystyka grając na napadzie, ale Ersengur, mi się ten Ersengur bardzo podoba. Mossi trochę się poprawił, bo w pewnym momencie miał mniej bramek od Ignata. Ignat skończył z 2 bramkami. No to Mosti go oczyścino, więc śpi spokojnie teraz. Okej, to był bardzo dobry sezon w naszym wykonaniu, bardzo mi się on podobał. Cóż mam więcej powiedzieć, dziękuję wam widzowie za ten odcinek po prostu i chciałbym, żebyście pisali więcej propozycji w komentarzu na kolejne, co może decydować o naszej karierze w następnym sezonie, o naszych transferach, albo o jakimkolwiek przebiegu kariery. Możecie dawać swoje pomysły, bo każdy odcinek jest inny w Pelikanach, pamiętajcie o tym, zostawiajcie łapki, zostawiajcie suby, żeby pomóc nam też z budżetem. Zobaczymy, jak będziemy mieli w przyszłym sezonie.